Ja przez przypadek znalazłam blog Kamila. Kiedyś na uczelni Kamil Cebulski miał wykład. Mój pracownik podsunął mi materiał z jakimś wywiadem czy jakąś konferencją, w której uczestniczył Kamil. Szukałem jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym się dowiedzieć na temat inwestowania w nieruchomości. Trafiłem na Janka Fiora. Dzisiaj rozpoczynamy 6. rok akademicki. I logo na jego filmiku Asbiro. Zacząłem czytać, słuchać. No i stwierdziłem po obejrzeniu, ten facet gada jak ja. Zjeżdża się mnóstwo ludzi, niesamowitych ludzi, którzy tę energię dają. I to jest jakaś taka, wiesz, synergia 1000%. Przekraczasz jeden próg drzwi, normalnie zmienia się krajobraz kompletnie. Wszyscy dookoła mówili, że biznesu powinni uczyć przedsiębiorcy, nie? A nie panie nauczycielki w szkołach. Kamil Cebulski, Zielony Ludek. No i ten zielony ludek nagle rzuca mi się na szyję. To było takie wow, a mnie nie znał totalnie. Tak wszyscy powtarzali, tylko ja byłem na tyle głupi, żeby to zorganizować. Na dzień dzisiejszy synonimem przedsiębiorczości jest Asbiro. Dobry wieczór. Jakąś kartę stałego klienta z rabatami dajecie? Nie? Cholera. Proszę podpowiedzieć szefostwu. Jaka smutna kobieta. Cała ta historia rozpoczęła się od hasła najmłodszy polski milioner. Państwa i moim gościem jest Kamil Cybulski, najmłodszy milioner w Polsce. Co przynajmniej wtedy nie było prawdą, dlatego że sam mówił w wywiadach, że no, jak mnie tak nazywają, no to fajnie, ale ja nie jestem jeszcze milionerem. W życiu nie zarobiłem tyle pieniędzy i nikt mi tego nie udowodni, a ja się nigdy nie przyznam. Jego jeden z pierwszych biznesów, taki, który się najbardziej udał, to było po prostu prowadzenie serwisu ze ściągami. Kamil zauważył, że w szkole, w której on jest, w Jędrzejowie, są maturzyści, którzy nie są w stanie się przygotować do matury tak, jakby chcieli, tak, jakby powinni. Jest zapotrzebowanie na pewną jakąś taką pigułkę wiedzy. Można powiedzieć, drukował internet. Sprzedawałem internet w wiaderkach. Zamieniał coś, co jest bardziej rozwinięte technologiczne na mniej i sprzedawał. Kiedy były czasy modemu, takie dosyć drogie czasy, po 7, po 10 zł za godzinę połączenie. Więc no, żeby przygotować na starą maturę, potrzebowałeś 300 ściąg zabrać z sobą, tak? Tajemnica Poliszynela, wszyscy ściągali, nie? Więc ludzie godzinami siedzieli w internecie, szukali gotowców, tak? A ja miałem jedną stronę właśnie, gdzie takie pomoce naukowe były, więc wpadłem na pomysł, żeby nagrać te pomoce na płytkę CD i handlować tam po 15 czy 30 zł, walcząc jednocześnie w ten sposób z monopolem telekomunikacji na dostarczenie internetu do domów. Ja takie strony starałem się kupić, nagrać na płytę CD i sprzedawać. I Kamil wtedy zaczął już sprzedawać wiedzę. No ja bym powiedział, że to jest sprzedaż broni, bo ściąganie to jest samoobrona, tak? No, narzędzie służące do obrony przed opresyjnym rządem, które no, przymusowo każdego wysyła do szkoły i każe każdemu zdawać taką matematykę na maturze, chociażby nawet on czy szkoła nie chce tej matematyki mieć na maturze. I wtedy to był strzał w dziesiątkę. U niego w liceum przynajmniej to był strzał w dziesiątkę, ludzie to kupowali, on nie nadążał tych płyt tłoczyć, ściągać tych wszystkich informacji z tego internetu. No, zrobiłem płytę, wrzuciłem na sprzedaż. No i poszło we wrześniu 100, we październiku 300, potem po 1000 szło miesięcznie. 2-3 lata później całkiem dobre pieniądze się zarobiło. Nie mam pojęcia, czy on już przewidywał, że z tego kiedyś będzie jakaś uczelnia alternatywna, ale wydaje mi się, że na tamtym etapie, jak miał tych 16 lat, wydaje mi się, że to był ten taki szał, że fajny pomysł gdzieś tam się pojawił i że da się na tym robić pieniądze i gdzie jest w stanie na tym zarabiać dużo więcej niż jego nauczyciele i wszyscy gdzieś tam, wiesz, wokół jakby zsumować ich pensje, to Kamil 16-letni wtedy pewnie zarabiał więcej. Zatrudniałem te 5 czy 6 osób, więc to o to Ile chyba miałeś chodziło. lat, jak zatrudniałeś te 5 czy 16, 17. To skończyło się tym, że dzieci Neostrady powstały, wcześniej Neostrada i już ludzie mieli tani dostęp do internetu, więc dostarczanie w wiaderku już nie miało sensu. Więc padło.
No co, następnie było wielkie picie i żal, że jednak dobry pomysł przestał przynosić zysk, ale gdzieś tam z różnymi znajomymi mieliśmy już doświadczenia, umieliśmy programować sprawy z urzędami, jakoś tam potrafiliśmy załatwić, wysyłaliśmy bardzo dużo towaru. Pewnie też powariował trochę, on opowiadał, że on wariował trochę, miał ten taki moment, gdzie podobno wszyscy mają ten moment, że jak się szybko jakiejś wielkiej kasy dorobią, to świrują, wiesz, wydają to wszystko, ale szybko mu, z tego co opowiada, to szybko mu to przeszło i rzeczywiście zaczął robić biznesy. Jeden za drugim. Kamil swego czasu jeździł po szkołach średnich w całej Polsce, nauczając przedsiębiorczości, dzieląc się właściwie swoimi doświadczeniami na temat prowadzenia firmy, na temat bycia przedsiębiorcą, na temat takiego troszkę alternatywnego stylu życia. Lekcje przedsiębiorczości przemieniły się w konferencję Myśleć jak milionerzy. Na początku była jedna, potem za rok zrobiłem w 16 miastach. Kamil mnie namówił na udział w Myśleć jak milionerzy. Było ponad 300 osób, ja byłem zaskoczony i zaangażowaniem, i frekwencją, i pomysłem. Zapraszaliśmy przedsiębiorców, żeby opowiadali, jak zaczynali, takie biograficzne historie, jakieś rady, potem jakieś wspólne piwo w sobotę wypić, pointegrować się. I tak kiedyś mi tak pół żartem jeden gość, tak na przerwie się stoi na korytarzu i się rozmawia, te small talki robi. Mówi: Kamil, kurwa, no, jakbyś takie studia jakby były, jak tutaj, to ja bym się zapisał, że czemu u nas tak nie uczą, tylko tam jakieś tam poziomy zarządzania, czy tam. Ten moment, kiedy powstał pomysł szkoły, to był wtedy, kiedy poczułem, że tu już bańka się tak wypełniła, że zaraz pęknie. Że już za dużo tych takich wstępnych szkoleń. Postanowiliśmy założyć uczelnię razem, tak? Tak po prostu. No tak po prostu. Miałem wtedy księgarnię, kupowałem dużo książek, ale też je czytałem. Ja pochłaniałem te książki 2 w tygodniu, tak? I przeczytałem bardzo dobrą książkę, Sekrety amerykańskich milionerów. Taka trochę nudna, taka praca statystyczna, ale mi się spodobała. Postanowiłem zobaczyć, co to za wydawnictwo Fior.com. No to wchodzę na Fior.com i te tytuły tych książek wydawały się fajne, więc się skontaktowałem z Jankiem i nagle się okazało, że odkryłem, można by powiedzieć, jedynego wydawcę, który z taką pasją wydaje książki austriackie. Napisałem maila do Janka. Witam, nazywam się XY, tu robimy to takie. Chciałbym kupić tak po 10 sztuk każdej waszej książki do nas na magazyn. No i Janek odpisał: no okej, dobra, to mam, tego nie mam, a tego to nie bierz, bo tego nikt nie kupuje. Kiedy od niego zamówiłem te książki, wszystkie przewertowałem i nagle sobie uświadomiłem, że jakieś 100 lat przede mną żyli ludzie, którzy też walczyli z rządem i myśleli dokładnie tak jak ja i pokochałem to. Ja pamiętam właśnie, jak dałem Kamilowi kilka książek i spotkaliśmy się, nie wiem, może za 2 tygodnie, nawet mniej niż za 2 tygodnie, przyjechał tutaj i on te wszystkie książki przeczytał. Wszystko zrozumiał. Ja się dziwiłem, bo wcześniej wiedziałem, 2 tygodnie wcześniej, że on nigdy nie czytał nic Austriaków, nie wiedział, kto to jest Mises. A tu nagle przeczytał kilka książek i on wszystko rozumie i rozmawiamy tak, jakbyśmy się na te tematy kontaktowali już od lat. To był ten czas taki, który pozwalał gdzieś tam ustrukturyzować swoje poglądy, zdobyć jakieś argumenty takie akademickie na wiele rzeczy, których się po prostu tylko domyślałem, tak? Przypomina Sknerusa McQuatcha. Jan Fior przypomina trochę Sknerusa McQuatcha. Jest osobą majętną, która zna się na biznesie. Sknerus McQuatch często jest postrzegany jako taka negatywna postać, a faktycznie to jest najwspanialsza postać w tych wszystkich komediach rysunkowych, prawda? Także ja bardzo ją lubię i cenię. Jest bardzo surowy i w każdym odcinku jest jakaś rada. Nie. Jeśli będę wam dawał za dużo pieniędzy, stracicie dla nich szacunek. Zapamiętajcie sobie, w życiu nic nie ma za darmo.
Polsce biznesmena postrzega się jako, w najdelikatniejszym wydaniu, jako krwiopijcę. Co 25. lider biznesu to psychopata. Najczęściej słowo przedsiębiorca jest kojarzone z drugim słowem przestępca. Nie mówi się przestępcy filmowcy, nie mówi się, że są przestępcy wędliniarze. Przestępcy są tylko przedsiębiorcy. Takie osoby czasami naprawdę są bardzo czarujące. One potrafią się tak dostosować, żeby dobrze wypaść. Owszem, robią to czysto manipulacyjnie. Powszechnie uważa się, że wizerunek jest negatywny. To znaczy, że biznesmen to taki złodziej, któremu się udało. Forsa leci mu z nieba jak manna. Prywaciarz, handlarz. Ktoś, kto wykorzystuje innych ludzi i przede wszystkim nie daje nic w zamian. Ich interesuje forsa, ciągle chcą zarabiać. Jedyne, o czym nie marzą, to tylko okraść budżet państwa na kolejne tysiące złotych, a potem wyzyskać swoich pracowników na darmową pracę. Są nudni. Na zajęcia Asbiro przychodzą w połowie osoby, które już są przedsiębiorcami albo mają jakieś osiągnięcia tego typu, a w połowie tacy, którzy dopiero aspirują do tego miana. Ja nie zauważyłem osobiście tam krwiopijców. Nie ma lepszego zawodu, czy bardziej etycznego zawodu. Etycznego w tym sensie, że robi to, co należy robić. Jak właśnie zawód biznesmena, jeśli tak można powiedzieć, przedsiębiorcy. Ogromnym atutem Janka jest także jego ogromny dar do przekazywania tej wiedzy, do opowiadania, do prowadzenia audycji, które trwają po godzinę, a wydają się, że jakby trwały 5 minut. Ja pochłaniam każdą jego audycję w kontestacji, z niecierpliwością czekam i strasznie ubolewam nad tym, kiedy z jakichś powodów, wyjazdów Janka nie ma na antenie. Jak stworzyłem Radio Kontestacja, to obserwowaliśmy sobie Kamila Cybulskiego i Janka Fiora gdzieś w internecie. Oni tam zaczęli własne wideokasty robić. I nagraliśmy tych podcastów, ja nie wiem, może 20, 30 może. Po czym się okazało, że dostałem takiego maila na 10 podstron od Kamila Cybulskiego, który napisał do mnie, że hej, zauważyłem, że takie fajne radio jest, to może się razem coś podziałamy. Wrzucili nas do kontestacji, czyli takiego radia ludzi wolnych, gdzie Hugo z kolegą zakładali, tworzyli tam 2 audycje, my byliśmy chyba 3. audycją, teraz już tych różnych audycji jest ze 30, tak? Z różnego punktu widzenia różni ludzie opowiadają, dlaczego jednak ta wolność jest lepsza niż gorsza. Tą muzykę jakby troszeczkę dostosował do nas. Nie, punk jest okej, ale wiesz, że na przykład ja wolę heavy metal, a Kamilowi wszystko jedno, także... Nie potrafię sobie jakoś tak wyobrazić, kiedy była decyzja. Tak? Jedyne, co pamiętam de facto, to, że postanowiłem skonkretyzować taką wizję, czym to Asbiro ma być. Podczas właśnie wykładu profesora Blicklego takie różne moje myśli właśnie się skonkretyzowały, żeby jednak iść trochę w tą część akademicką. No bo profesor Blickle, wielki człowiek, wielki przedsiębiorca, który tam z 9-osobowej cukierenki na 200-300 osób. No może takich ludzi w Polsce jest 1000, może 2000. Ale z drugiej strony przedstawił wiedzę praktyczną w super akademicki, profesjonalny sposób. I tak mi się to spodobało, że okej, no to robimy. Nie robimy szkoleń, nie robimy spotkań, robimy coś dużego, fajnego. I wracałem sobie samochodem, wróciłem do domu, otworzyłem komputer, nazwa. No bo domenę trzeba kupić oczywiście. No i szukałem czegoś na A. No bo najlepsze nazwy firmy są na A, no bo jak jest spis alfabetyczny, no to jest. Więc słowo alternatywna, no czego szkoła? Jak wszystkie szkoły są, szkoła handlu i sprzedaży, szkoła sprzedaży i turystyki, marketingu, zarządzania, czyli musi być coś i coś. Więc powstała alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobistego. Ja mówię osobistego? Nie, osobowego. Ale dzięki Jackowi Gniatkowi, który, gdy sprowadziliśmy go z Afryki, zrobił on 90-minutowy wykład na temat osoby w postrzeganiu Kościoła katolickiego i austriackiej szkoły ekonomii. Osobisty? No to ja nie wiem, jako filozof nigdy nie używałem. Nie wiem, osobiste mogą być moje rzeczy, osobisty może być, nie wiem, jakiś telefon. To nie powinno być osobistego, bo osobiste to jest moje, kojarzy się z taką zachłannością i tak dalej, tylko osobowego. Rozwija się osoba. Rozwój mnie jako osoby. Czy ja się rozwijam? Oprócz tego, że jest tutaj nacisk na taką bardzo praktyczną naukę,
jest również taka większa filozofia, która za tym wszystkim idzie, która jest bardzo ciekawa, która właśnie mówi o tym, żeby również być człowiekiem. Całe te studia, oprócz tej strony technologicznej, to nam zależy na tym, żebyście zrozumieli, jaka jest rola wasza. Chcę, żebyście to rozumieli, że w was jest wartość. I oczywiście możecie się tej wartości sprzeniewierzyć, to zbankrutujecie. I to jest fantastyczna nauczka. To jest, można powiedzieć, sprawiedliwość tego świata. Mało jest firm, które potrafiłyby przeprowadzać jakieś takie projekty szkoleniowe roczne, dwuletnie, trzyletnie. Więc no, odkryliśmy tą niszę, odkryliśmy, żeby się koncentrować na zwykłych przedsiębiorcach, nie na jakichś takich wielkich guru, no bo oni to przeważnie większe ego mają niż mózg. Naszym targetem byli mali biznesmeni na etapie przedstartupowym, na etapie pomysłu, nawet na etapie niepokoju, takiego twórczego niepokoju, żeby coś zrobić. Marzeniem, dosłownie kurwa marzeniem każdego jest, żeby mieć taką firmę 5-osobową. Może niekoniecznie każdego, ale no 90% tych młodych ludzi w tym kraju. No i okazało się, że na tym polu jest wielu ludzi, którzy są fantastycznie doświadczeni, którzy dużo wiedzą i mogą się podzielić doświadczeniem z innymi. Kiedy Kamil z Jankiem trafili do kontestacji, to był etap realizacji, tworzenia kursu podstawowego w Asbiro. Pierwszy namacalny kontakt był taki, że stwierdziłem, że trzeba się zapisać na kurs podstawowy, jak już wiedziałem, że istnieje. Przede wszystkim, żeby poznać tych wszystkich ludzi, którzy tam są, bo to kontakty są najważniejsze. Tak przynajmniej wtedy uważałem. Zaczęło się... Mąż kazał mi pójść. Oczywiście zapisałem nie siebie, tylko żonę, bo stwierdziłem, no ja już jestem wolnościowcem i jestem przekonany. Mąż kazał mi pójść, mąż przesłuchał wszystkie odcinki w kontestacji, powiedział, że już wszystko wie i teraz czas, żebym ja uzupełniła swoje wykształcenie, więc... Więc żona pójdzie i żona się jeszcze bardziej przekona, w sensie stanie się wolnościowcem tak jak ja i właściwie to zadziałało. Drogą jakiejś eliminacji zostałam ja z naszej rodziny wydelegowana na Asbiro. W pewnym momencie stwierdziła, że ZUS jest bardzo drogi, że to państwo jednak wcale nie jest takie przyjazne, jak się wydawało, jak nas uczyli w szkole i teraz jest, można powiedzieć, w wielu kwestiach radykalniejsza niż ja. Udało się, doszedłem do tego etapu, również do tego, że ona jest bardziej przedsiębiorcza niż ja. Ten czas, kiedy ja trafiłam na kurs podstawowy, to był... Ja byłam zafascynowana książkami Roberta Kiyosakiego, budowania wolności finansowej i szukałam wszelkich informacji, jak można zarabiać pieniądze inaczej niż pracując dla kogoś. Bo wcześniej ta wiedza wydawała mi się po prostu ukryta, top secret. Jest pewna wiedza, właśnie ta wiedza przedsiębiorcza, której nie ma sposobu się nauczyć, bo umówmy się, że te wszystkie podręczniki, które napisał Welch, czy Trump, czy Kiyosaki, to one są, to jest pewien tylko kierunek, może ewentualnie jakiś zarys. Natomiast detali tego, co jest najważniejsze, to, co jest najtrudniejsze w biznesie, nie ma sposobu się nauczyć z książki. W szkole o tym nie mówią, nigdzie o tym nie mówią. Nie wiem, biznesmeni, konkurencja, czemu mają się tym dzielić? Prowadzenie biznesu jakiegokolwiek, czy też bycie przedsiębiorczym ma dwie strony. W takiej tradycyjnej szkole nie ma czegoś takiego, że ci powiedzą, no wiesz, to mi nie wyszło, to mi nie wyszło, to mi wyszło, a dopiero za 50 razem mi wyszło, tak? Tutaj to jest i to jest bezcenne, dlatego że ludzie po prostu dzielą się swoim doświadczeniem, a nie taką wiedzą książkową. Ja tej wiedzy książkowej nabyłam dosyć sporo no i co z tego? Jest to porozumienie. Każda strona wie, że musi być przekazana wiedza konkretna, a nie tylko taka typowa akademicka, która często nie wystarcza, przynajmniej do prowadzenia biznesu. Nieważne, ile książek przeczytamy o budowaniu rafinerii, no to jak nie pogadamy z człowiekiem, który zbudował rafinerię, no to... To jest szkoła, w której można pójść i poprosić osobę, która ma spółkę giełdową, żeby została Twoim mentorem. Ja mogę uniknąć wielu dołków dzięki temu, że korzystam właśnie z doświadczenia tych osób. Uczysz się, jakich błędów nie popełniać, a to już jest 50% sukcesu w prowadzeniu własnej firmy. Czasami na kilka wykładów wystarczy jedno zdanie, które naprawdę wpływa na kształtowanie biznesu
Są to czasami drobne rzeczy, a czasami naprawdę globalne. Dowiadujemy się jakiegoś malutkiego niuansu, czasami małego szczegółu, który bardzo dużo wnosi i bardzo dużo może zmienić w naszym biznesie. No i sam pomysł zgromadzenia tych ludzi w jednym miejscu i dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, swoimi przeżyciami okazał się fantastyczny. Ja miałem coś takiego, taki szok poznawczy trochę, to był dla mnie na samym początku, że jak ja wchodziłem na pierwsze wykłady z Asbiro, to ja w końcu trafiłem na jakąś grupę ludzi, którzy myślą w ten sam sposób co ja. Obcowanie z tymi ludźmi po prostu przynosiło satysfakcję, a nie męczarnię, to czasami bywa. I to wszystko, co się tutaj dzieje, tworzą ludzie i to się zaczynało od 40 osób, teraz jest 400 osób i zakładam, że będzie jeszcze więcej. Na początku człowiek chodzi, właściwie nie chodzi, przewraca się, uczy się chodzić. I tak samo Asbiro, na początku się uczyło chodzić, a teraz już chodzi, no teraz powiedział, że bardzo sprawnie biega i świetnie skacze przez płotki, czyli te problemy rozwiązuje bardzo sprawnie i świetnie się rozwija, idzie na świat. To jest przykład sukcesu, o którym można już opowiadać i uczyć innych, jak myśmy to zrobili. Czy tak naprawdę jak to Kamil zrobił, nie ja. Maciej Gruszka, Wojciech Ludew, Jan Kostrzewski, Agnieszka Karpiuk, Mateusz Gut, Danuta Dudkiewicz, Mariusz Derkacz, Piotr Denisiuk, Krzysztof Denisiuk. Jak Kamil zaczął organizować kurs podstawowy w Warszawie, to na początku organizował go sam. Kamila mało pamiętam z tamtego czasu. Gdzieś tam był. Pamiętam Dominikę. Dominika to był taki fundament właściwie szkoły Asbiro. Dzięki właśnie tutaj na naszej całej załodze, czyli Dominiczce, naszej pani prezes. Kim jest Dominika? Kim jest Dominika? Dominika była jedną z pierwszych osób, z którą miałem kontakt, kiedy zapisałem się na studia na Asbiro. To była jedna z pierwszych osób, które spotkałem w Asbiro. Była tak zwaną panią z dziekanatu. I także jeden z pierwszych uśmiechów, które spotkałem na Asbiro. Kamilowi urodziła się córka i świat się zmienił. Wtedy żona Kamila, Monika, już nie była w stanie siłą rzeczy przyjeżdżać i pomagać Kamilowi na zjazdach i Kamil szukał osoby do pomocy. I na horyzoncie wtedy pojawiła się Dominika. Dominika zajmowała się, może powiedzieć, wszystkim. To było takie największe spoiwo całej tej organizacji i osoba, która łączyła w sobie funkcję pani z dziekanatu, dziekana, mentora i opiekuna wszystkich Asbirowców, łącznie z wykładowcami i z uczestnikami. Dominika miała niesamowitą moc równoważenia ciężkich charakterów Kamila i Janka, dzięki temu, że mimo, że ona też jest wyrazista, to potrafiła dojść do każdego z tym kobiecym ciepłem, uśmiechem i zrozumieniem. I Dominika potrafiła stworzyć taką atmosferę w Asbiro, że nawet jeżeli ktoś pojawiał się pierwszy raz i jest w Asbiro dopiero 5 minut i nie zna jeszcze nikogo i nie wie, co się dzieje, to jak zna Dominikę, to znał wszystkich. O Asbiro dowiedziałem się poprzez oglądanie jakichś tam materiałów Kamila, gdzie mówił o tym, że wolny rynek jest dobry, że jeżeli ja jestem przedsiębiorcą, to ja powinienem decydować, na co wydać swoje pieniądze, a że rząd często traktuje nas, przedsiębiorców, jako potencjalnych bandytów i wcale ani nas nie wspiera, a nawet raczej stara się nam zaszkodzić, co jest zupełnie jakimś nonsensem. Nie mam zielonego pojęcia, czy nasi studenci znają Misesa i dokonania Austriaków. Przyznam, że przystępując do studiów zupełną tajemnicą dla mnie był patron, pan Mises. Ale podejrzewam, że 90% z nich na pewno. Libertariańskie, tak? Tak to się nazywa. Chodzi w szczególności o pewną wolność ekonomiczną. Ja jeszcze nie przebrnęłam tam przez te wszystkie koncepty i teorie Ludwika von Misesa. I mnie ta wolność zawsze się bardzo podobała. To, co on pisze, jest po prostu użyteczne, tak? To działa. Myślę, że te nasze zakute łby próbuje gdzieś tam rozłupać takim malutkim młoteczkiem i powiedzieć: słuchaj, musisz zmienić myślenie. I właśnie to, że Mises niesie sposób myślenia, a nie samą perspektywę ekonomiczną, wydaje mi się być najważniejsza. Buduje legendę, spaja, sprawia, że można zebrać ludzi w jednym miejscu o podobnych poglądach chociażby. Tak szczerze mówiąc, no jakby całej koncepcji filozofii szkoły aż tak bardzo się temu nie przyglądałem, nie? Mi się podoba to, no mówię, że tu są sami praktycy, przedsiębiorcy, to mnie przyciąga, nie? Ja miałam tak, że ja się rzeczywiście nad tym nie zastanawiałam wcześniej i trafiłam w środowisko, w którym te idee są codziennością. Wszyscy o nich mówią, o szkole austriackiej.
czy o tym, jak ten nasz system w Polsce jest poukładany, czy też niepoukładany. I szkoła austriacka pokazuje, jak naprawdę wygląda świat, jak naprawdę wygląda ta materialna działalność człowieka. Ta, która pozwala nam się utrzymać i żyć, przeżyć. To jest szkoła ekonomii, która jest w absolutnej opozycji do tego, czego się uczy dzisiaj w szkołach. Jak wyglądałyby nasze miasta, gdybyśmy przestali płacić podatki? W budynkach i na ulicach zabrakłoby prądu. Edukacja publiczna polega na wkuwaniu, czyli ćwiczy tylko i wyłącznie pamięć. Zdajesz, zakuwasz, zdajesz, zapominasz? Przez jakieś 15 czy 18 lat się uczysz i potem nagle wyskakujesz w rynek pracy. A człowiek ma oprócz pamięci jeszcze rozum, z którego również musi korzystać i go ćwiczyć, prawda? Na Asbiro nie ma czegoś takiego, że musisz coś zakuwać, zdawać, więc myślę, że też nie musisz zapominać. Ja zresztą kiedyś tam uczyłam przez ponad 13 lat w szkole, w różnych szkołach, od takich małych, średnich i dużych ludzi i zupełnie inny model. W standardowej szkole jest program i definicje, których się trzeba nauczyć. Wyobraź sobie ucznia, który w czasie nauczania historii wstaje i mówi, a ja się z tym w ogóle nie zgadzam, bo to nie tak było. I jaka jest odpowiedź? No może to i prawda, ale ja mam to napisane i muszę zrealizować ten program, bo tak został wyznaczony przez Ministerstwo Nauki. Tak jak to mówi Kiyosaki, hodujemy czy wychowujemy pracowników, tak, a nie pracodawców. Państwowe szkoły, w szczególności też jakieś tam inne szkoły wyższe, one uczą do pracy w korporacji. Przedsiębiorczości nie ma w szkołach. O rozumie cała edukacja publiczna zapomniała. Ja chodziłem do szkoły, wy pewnie też, nie? No szkoła ma dużo minusów, ale da się nauczyć coś w tej szkole. Ale na pewno nie tyle, co z YouTube'a. Autentycznie, moje dziecko z YouTube'a się już prawie po angielsku mówi. Dostęp do wiedzy jest powszechny. Tak? To, co potrzebujemy wiedzieć, to jak my mamy patrzeć na tę wiedzę, jak mamy ważyć argumenty. My, jako przedsiębiorcy, ucząc w szkole, mówimy co i jak, a szkoła austriacka mówi dlaczego. Bez zrozumienia tego dlaczego, trudno jest zrozumieć jak i co, prawda? Asbiro i kontestacja przyciągają, myślę, bardzo podobnych ludzi, być może takich samych ludzi, podobnie myślących. Wspólnym targetem kontestacji i Asbiro to są ludzie, którzy chcą coś osiągnąć w życiu. To są ludzie ambitni, to są ludzie, którzy nie chcieliby dokładnie żyć tak jak ich rodzice. Dorastałem w rodzinie, w której dominował klasyczny system wartości, oparty na dobrej edukacji, dobrych stopniach, znalezieniu dobrej pracy, pracy do emerytury i państwowej emeryturze, o opiece społecznej itd. Studia, praca, 40 lat, najlepiej w tej samej firmie, emerytura, szybka śmierć. Moi rodzice są rolnikami, na Podkarpaciu. Dla nich i tak było realizacją planu na 100%, jeśli ja pracowałam w dużej korporacji w Warszawie. Ucz się dobrze, to dostaniesz dobrą pracę, tak? Czyli ktoś mi coś da. Skończyłem studia z bardzo dobrym wynikiem, zacząłem pracować i niestety zacząłem dobrze zarabiać. To znaczy niestety, bo to rozleniwia. Wtedy zaczęliśmy zmieniać trochę ten scenariusz, który gdzieś tam życie, może rodzice chcieli dla nas napisać i iść swoją własną drogą. Pomyślałem, że takim polem, gdzie mógłbym tych wszystkich emocji doznać, mógłby być biznes. No biznes, dlatego że w korporacji nie możesz własnych pomysłów rozwijać za bardzo. Tak? No zawsze jest ktoś, kto siedzi nad tobą i powie ci, że musisz robić to, tamto i no po prostu jesteś takim pionkiem. Nie rozumiałem nigdy tego, jak można się motywować do pracy, będąc na etacie, pracując 8 godzin dziennie, nie wiem, od 8 do 16 i nie wiem, wstawać rano w poniedziałek, pomyśleć sobie, wow, ale super, będę dzisiaj pracował, będę robił fajne rzeczy. Była końcówka 2012 roku. Dopiero co wróciłam z Nigerii. Pojeździłam trochę po Afryce. Wróciłam z Nigerii, skończyłam studia, zajęłam się pierwszą pracą na etacie. Ta praca zaczęła mnie męczyć. Ja niby do niej pasowałam, niby wszystko było okej, ale coś było nie tak. I z każdym dniem jakby ta cała perspektywa tej pracy, chodzenia do tej pracy, gdzie ja spędzałam rzeczywiście 11-12 godzin dziennie, bardzo mnie męczyła.
I stwierdziłam, że muszę jak najszybciej uciekać od tego i zająć się z powrotem czymś innym, czymś, co będzie miało wartość rzeczywiście i dla mnie, i dla kogoś jeszcze. To był taki bardzo specyficzny moment w moim życiu, w którym ja w ogóle czułam, że będzie mi łatwiej i dużo większą przyjemność będę czerpać z życia, które sobie w Afryce zawiążę, niż tutaj. I miałam rzeczywiście takie plany, że wyjeżdżam, szukam sobie perspektywy i miejsca dla siebie tam. I wtedy mój znajomy ze studiów, bardzo fajny gość, który słuchał kontestacji, dał mi znać, że jest gdzieś jakiś gość z Jędrzejowa, który właśnie zaczyna budować przedszkole przedsiębiorcze w Zambii. Są mury, jeszcze tutaj jedną warstwę położymy i co? I dalej już bez nas będziemy pracować, Jacku, będziecie pracować, Cecku? Mam nadzieję, że sobie poradzimy. Sobota, południe, skończył nam się cement, dlatego jedziemy z Jackiem. O, tutaj prowadzi. Tak samo jak Kamila i tak samo jak Janka Fiora, nie da się go w prostych słowach opisać tego, kim on jest, co on robi i jaki to rzeczywiście ma wpływ na to, co dzieje się wokół nich, bo te ich działania rzeczywiście bardzo mocno promieniują gdzieś i zarażają ludzi wokół. Pierwszy raz wyjechałem do Afryki w 1988. Byłem w Kongo, wróciłem do Polski, skończyłem studia. Po studiach wyjechałem znowu do Afryki, wyjechałem do Botswany, byłem w Liberii. Przyjechałem z Liberii do Polski na kilka lat, bo chciałem napisać pracę o Misesie. To plan był od początku był jasny. O Misesie i połączeniu tego z teorią moralną, czyli jako teolog zajmuję się wolnym rynkiem. I wtedy, będąc tutaj, w Warszawie, poznałem Janka Fiora na jednej z konferencji wolnorynkowych. No jak usłyszałem, że on jest misjonarz, jeszcze robi pracę doktorską na temat koncepcji osoby ludzkiej u Wojtyły i u Misesa, no to już był już moim człowiekiem. Ksiądz o wolnym rynku, to ja to muszę wydać. No super, nie ma sprawy. Ja mówię, to już nie muszę szukać wydawcy. Zaproponowałem mu wydanie książki. Ta książka się ukazała, wymyśliłem tytuł, Dwaj ludzie z Galicji. Janek miał tam jakieś inne pomysły, ja mówię, że no mówię, ja nie, ja mówię, ja wyjeżdżam do Afryki. A Janek mówi, no to super sprawa, to ja przyjeżdżam na wakacje. Cześć Kamil, mam takiego fajnego księdza misjonarza w Afryce i tam do niego jadę. Jedziesz ze mną? Wysiedliśmy z samolotu, Jacek nas odebrał z lotniska i no, poznajemy się w samochodzie, wracamy tam zjeść jakiś obiad do niego do domu. I okazuje się, że Jacek jest wolnorynkowym księdzem, że idealnie się dogadują z Kamilem na płaszczyźnie właśnie tej światopoglądu. Jak byłem w Afryce, sobie pomyślałem, no a w jaki sposób mogę wykorzystać moją pracę, którą napisałem. I niedługo będę proboszczem na takiej parafii, która jest na wielkim zadupiu, gdzie żaden ksiądz tego nie chce. I moim pierwszym planem jest zbudować szkołę, ale taką szkołę, żeby przedsiębiorcy tam uczyli, żeby żadnego lewaka tam nie było, żeby przedsiębiorcy, ludzie, którzy potrafią coś zbudować, a nie tylko pieprzyć o tym, tak? Jakby ci nie powiedzieć, no my właśnie z Jankiem taką szkołę w Polsce zbudowaliśmy, no i mamy nawet już kilkuset studentów, nie? Rozmawialiśmy cały czas o problemach Afryki, dlaczego w Afryce to się nic nie udaje, dlaczego tam wszystko jest do tyłu, dlaczego się nie rozwijają. No i Jacek nam to tłumaczył, no właśnie, bo nie mają edukacji, bo oni nie wiedzą, co to jest weksel, co to jest kredyt, co to są odsetki, nie wiedzą, co to jest biznes, nie wiedzą, co to jest konsument. Tych rzeczy nie wiedzą, co to jest prawo własności. Doszliśmy do pewnej konkluzji, że super pomysłem byłoby przedszkole dla przyszłych przedsiębiorców, ponieważ jeżeli już zaczynać, to zaczynać od dzieci. To tutaj widzicie, co będzie robić, więc będzie budowa, więc zapraszam do budowy drugiego etapu przedszkola. Dobra, na razie, pa. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Napisałam do Kamila, że chcę pojechać do Zambii i chcę razem z nim zbudować to przedszkole. I tak żeśmy się poznali. Zaczęliśmy mailować i w którymś momencie Kamil zaprosił mnie do Warszawy na zjazd, więc wzięłam sobie wolny i przyjechałam na któryś weekend, nie wiedząc kompletnie, co mnie czeka. Usiedliśmy z Kamilem przed salą i przegadaliśmy cały dzień przed tą salą. Ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje za tymi drzwiami. Tam się odbywał kurs, wiedziałam, że są tam studenci, że jest tam wykład, ale w tamtym momencie w ogóle to nie było to, po co ja tam przyjechałam. I na sam koniec tego dnia, gdzie ja już się pakowałam i już jechałam do domu, Kamil mnie zatrzymał i powiedział, że
chcę, żebym z nimi pracowała w Asbiro. I wtedy pamiętam, że mnie sparaliżowało. To był totalny szok, dlatego że ja kompletnie nie przyjechałam na rozmowę o pracę i w ogóle nawet nie wiedziałam do końca, co on mi proponuje, bo nie wiedziałam do końca, co to jest Asbiro. I ja wtedy nie odpowiedziałam. Dla mnie to był taki szok. Powiedziałam wtedy Kamilowi, okej, dobra, przemyślimy to, natomiast co możemy robić z przedszkolem? To było to, co mnie interesowało. Umówiliśmy się z Kamilem, że będę pracować nad projektem afrykańskim. Dalej pracowałam na etacie. Nie brałam od Kamila żadnych pieniędzy, ale dla mnie nie miało to absolutnie żadnego znaczenia, bo ja wreszcie znalazłam jakąś wartość, którą to przedszkole i ta praca z Kamilem wnosiła w ogóle do całego mojego życia. No i zaczęliśmy działać, zaczęliśmy zbierać pieniądze, zaczęliśmy zbierać różne rzeczy, materiały budowlane, wysłaliśmy tam 2 pełne kontenery różnych rzeczy, które tam na miejscu nie są dostępne. Odzywało się wtedy do Kamila mnóstwo szkół podstawowych, liceów, gimnazjów, które chciały organizować Dzień Afrykański w szkole po to, żeby zrobić jakąś zbiórkę zabawek, rowerów, czegokolwiek, komputerów starych. Zaczęliśmy szukać ludzi do pomocy, wolontariusze się zgłaszali, mówili, że chcieliby jechać. Afryka i wolontariat to były marzenia od lat. Normalnie kto to jest wolontariusz? Jakbyście zapytali, to wolontariusz to jest ktoś, kto pracuje najczęściej za jedzenie, za nocleg. No ale gdybym ja miał dać na przykład sobie wyżywienie, mieszkanie, to ja za to mógłbym zatrudnić 2 murarzy. Więc musisz zapłacić za wszystko, za podróż, za ubezpieczenie, za jedzenie i mieszkanie. I dopiero wtedy przychodzisz i pracujesz. Podzieliłem się tym pomysłem z innymi ludźmi. Po prostu mówili, że nikt nie przyjedzie. Jak nie dasz im jeść i pić, nikt nie przyjedzie. Do tej pory przyjechało ponad 50 osób. Kolejne przyjeżdżają. Przyjeżdżają jako osoby wolne, które poświęcają swój czas, swoje pieniądze. Co jest w ogóle dziwne, co zauważyłem, że gdy Janek Fior szukał kolegów czy znajomych na wycieczkę taką typowo komercyjną, to zgłosiły się do niego tylko 2 osoby, że chciałyby z nim jechać. Tak? Kiedy ogłaszaliśmy kontestacji, że szukamy wolontariuszy, którzy chcieliby z nami jechać do Zambii i pomóc kopać, nie na wakacje, nie zwiedzać, nie safari, tylko po prostu jechać i przez 3 tygodnie harować jak wół. Dzisiaj, jak sprawdzałem, zgłosiło się 41 osób do tego. Za własne pieniądze lecieli, za własne pieniądze się tam utrzymywali i jeszcze wykonywali własną pracę. Ludzie, którzy tutaj przyjechali, nie zostali wysłani przez jakiś NGO, że otrzymali granta na przyjazd, a z reguły wolontariusze, którzy otrzymują granty, to nie pracują. Przyjeżdżasz jako wolontariusz, nie musisz nic robić. Możesz siedzieć cały miesiąc i wyjechać. Ja na tym nie tracę. Ty tracisz swój czas. Bo przyjechałeś po to, żeby coś zrobić. Widocznie jest taka potrzeba, żeby wśród ludzi, którzy chcą pomagać Afryce, no blisko 100 osób tam pojechało za swoje pieniądze, utrzymywali się za swoje pieniądze i jeszcze zapieprzali po 3 tygodnie, po 6 tygodni przy budowie tego przedszkola. Na tych pierwszych etapach budowy jednak potrzebowano męskich rąk do budowania fundamentów i noszenia cegieł, więc pomyślałam, że faktycznie odstąpię miejsca facetom, którzy może więcej wniosą. Ale wciąż utrzymywałam kontakt, śledziłam, co się dzieje, na jakim etapie jest budowa i wciąż wyrażałam chęć, żeby tam pojechać. No dzisiaj Janusz bije rekordy. Mamy godzinę 11, a już ile? 38 pustaków położone. Także jak na nas to po prostu rekord. W pierwszej grupie wolontariuszy, których ja wysłałam do Zambii, była Dominika, która pracowała wtedy w Asbiro razem z Kamilem i razem z Kamilem ogarniała wszystkie kursy i dbała o wszystkich studentów. I ona zdecydowała się wyjechać do Afryki. I w tym momencie jakby automatycznie ja weszłam na drugi poziom wtajemniczenia Asbiro. Zaczęliśmy współpracować z innymi uczelniami w Polsce, aby stworzyć trochę bardziej zaawansowany kurs, no bo ludzie się zaczęli dopytywać, czy można z tym człowiekiem trochę więcej zajęć zorganizować, no bo bardzo fajnie mówi o tym. Jeden mówi dobrze o zarządzaniu, inny mówi dobrze o zwalnianiu. Pojawił się Janek Fior, który przekonał Kamila, ażeby otworzyć studia podyplomowe dla przedsiębiorców na wzór amerykańskiego MBA. A on mówi, no możemy, a dlaczego MBA? Ja mówię, dlatego, że ludzie, którzy najbardziej potrzebują tej wiedzy, to są ludzie, którzy już są menadżerami, już są w biznesie. Albo są na początku, albo już gdzieś głębiej
w tę działalność przedsiębiorczą weszli. I im się to najbardziej przyda. No i Kamil mówi OK. Przygotowaliśmy MBA, czyli gdzieś tam we współpracy z Łazarskim takie już zajęcia dla osób takich trochę bardziej zaawansowanych, tak? Którzy już mają ten problem, że mają problem nie ze zdobyciem klientów, tylko z ogarnięciem zamówień. Po kilku zjazdach kursu podstawowego zdecydowałem się, że przejdę oczko wyżej i zacząłem studiować na MBA-u, gdzie wszyscy prowadzili biznesy, mniejsze bądź większe, i doświadczenie, które tam zdobyłem, po prostu jest bezcenne. MBA Przedsiębiorczość i Zarządzanie to jest kurs podyplomowy dla przedsiębiorców, którzy mają już duże firmy, zatrudniają wielu pracowników i borykają się z problemem, jak zarządzać dużą firmą. Jestem studentem już drugi rok Asbiro. Najpierw zrobiłem kurs podstawowy, teraz jestem po pierwszym roku MBA. Po pierwszym roku kursu podstawowego w spółce stalowej obroty wzrosły o 100%, o ponad 100%. Jest to niesamowity efekt, bo już jestem po pierwszym roku MBA, pełnym roku MBA i tak naprawdę pod koniec roku już będę po 1,5 roku MBA. Mam wielki apetyt na jakieś 200% jeszcze wzrostu. Niesamowicie, ale to wszystko jest wiedza z Asbiro. MBA Przedsiębiorczość Marketing, czyli kurs, który ma rozwinąć Twoją firmę, która już istnieje, ma jakieś podstawy. Inny jak gdyby zestaw wiedzy trzeba mieć, kiedy się zaczyna, kiedy się jest samemu, a inny zestaw, kiedy się deleguje do innych, tak? A ogarnąć tam 100, czy 200, czy 500 pracowników, no to jest już inny etap i jeżeli urośniemy, no musimy się z czymś takim spotkać. Pamiętam, że zadzwoniłem na SGH i zapytałem się, jak myśmy mieli te 39, ile oni mają. Oni mieli 16 na MBA-u. W związku z tym, no to już byłem spokojny, że idziemy właściwą drogą. Przyjechałam na zjazd MBA Przedsiębiorczość na uczelnię Łazarskiego, kompletnie nie spodziewając się, cóż się tam będzie działo. Był Kamil był przez chwilę. Przedstawił mnie, powiedział, że to jest Asia, która będzie się wami opiekować na tym oto zjeździe, i pojechał do domu. Totalnie głęboka woda. Pojechał do domu, tu masz ludzi, tu masz studentów, tu masz kurs, tu masz salę, dawaj. Kamil jest taką eminencją. On nic nie robi, to robią inni. Jak coś się stało, to nie ja, to dziewczyny. Ja nie wiem, co tu się w tej szkole dzieje. Ja mam Asię, która wszystko ogarnia. Kiedy zaczynałem MBA, wtedy jeszcze był jeden MBA i przyznam, że trochę z zazdrością widzę, jak teraz jest duży wybór, bo pewnie bym być może zdecydował się na MBA, na przykład o kierunku nieruchomości, którego wtedy jeszcze nie było. Seminarium, od którego zaczynał się mój rok akademicki, to było właśnie seminarium poświęcone nieruchomościom. Ja bym w ogóle podzieliła jakby historię Asbiro, którą ja znam, na 2 etapy. Przed seminarium o nieruchomościach i po seminarium o nieruchomościach. Przed tym momentem na kursach było 50 osób, 100 osób i nagle się okazało, że jest seminarium, na które zapisy się nie kończą, na które zapisuje się po kilka osób dziennie przez ogromny czas i nagle się okazuje, że szykujemy się, już nie na 200 osób na tym seminarium, a na 300. Tydzień później 400, jesteśmy 2 tygodnie przed imprezą, cały czas są zapisy. Nie zmieścimy się, więcej krzeseł, nie ma krzeseł, kupcie krzesła, bo my musimy gdzieś siedzieć. I nagle nam się zrobiło ponad 600 osób. Myśmy wtedy w dalszym ciągu byli w trójkę, Kamil, Dominika i ja. I to był też ten moment, w którym zaczął się budować zespół Asbiro. Zaczęły pojawiać się nowe osoby, bo po prostu tych studentów nam tak nagle bardzo dużo urosło. Prawo wydawało mi się zbyt skomplikowane, zbyt zawiłe, zbyt często zmieniające się i niekorzystne dla przedsiębiorców, że nie widziałam tutaj perspektyw dla siebie. Mentalnie pakowałam się. A kiedy trafiłam na to seminarium, poznałam Kamila, Asię, Jana, Sławka Muturi, którzy tak bardzo zaskoczyli mnie swoją otwartością, inteligencją i przebojowością, a przede wszystkim takim przyjaznym podejściem do innych, to postanowiłam, że właściwie to, jeśli tutaj są tacy ludzie, jest ich tak wielu, to właściwie warto byłoby tu zostać dłużej.
Bo gdybym miała takie grono przyjaciół, znajomych i współpracowników, to właściwie to po co wyjeżdżać? W momencie, w którym myśmy organizowali to seminarium o nieruchomościach, pojawił się pomysł od studentów, to jest dosyć istotne, żeby zrobić kurs o nieruchomościach w Asbiro. Byłam jedną z pierwszych osób, która poddała Kamilowi ten pomysł stworzenia kursu szkolącego w zakresie inwestowania w nieruchomości. Oczywiście ja tego nie mówiłam, żeby to był MBA, ale chciałam, żeby on coś stworzył regularnego. Powstał MBA zarządzanie, MBA marketing, a trzeci był MBA nieruchomości, no bo ludzie się dorabiają, potrzebują gdzieś poinwestować swoje pieniądze i w nieruchomości część z nich chce. Kurs, który nauczy Cię inwestowania w nieruchomości od kupna i sprzedaży, po wynajem i zarządzanie nieruchomościami. Przed MBA nieruchomości, no to ja w sumie nic nie wiedziałam o nieruchomościach, o inwestowaniu. Nawet nie wiedziałam, jak wygląda proces zakupu, czy jakie są ryzyka związane z nieruchomościami i jakie są szanse. Ta grupa na początku była bardzo malutka. Drugi rok to już jest zupełnie nowa jakość, dużo większa grupa. Nowi wykładowcy, ten poziom się na pewno zwiększył. Najczęściej ludzie zastanawiają się, skąd wziąć pieniądze, jak zdobyć kredyt, ale zdarza się też tak, że ludzie mają za dużo pieniędzy i zastanawiają się, co z nimi zrobić, gdzie je zainwestować. Po 12 miesiącach zmiana jest niesamowita. Od zera do bycia w stanie podjąć decyzję na temat nieruchomości, co jest dobrą inwestycją, co jest złą. I czasami jestem naprawdę bardzo zaskoczona, jak są typowe historie typu pomyślałem sobie o nieruchomości, nie wiedziałam od czego zacząć, przyszedłem tutaj i teraz mam, nie wiem, kilkudziesięciu najemców. Pamiętam pierwsze wrażenie moje po rozmowach ze studentami Asbiro było takie, że to są ludzie, którzy robią milion rzeczy naraz. Oprócz tego, że mają tutaj jeden biznes w takiej branży, drugi biznes w takiej branży, trzeci biznes w takiej branży, to jeszcze jeżdżą konno, jeszcze strzelają, jeszcze ktoś tam maluje, ktoś robi zdjęcia. Ja wtedy się nastawiałam, że okej, jedna taka rewelacyjna osoba, druga, trzecia, ale w Asbiro wszyscy ci ludzie tacy byli. I was very impressed with the students. I like also the aspect where entrepreneurs get to meet each other and support each other, commune with each other, potentially be each other's customers, suppliers, mentors, advisors, and investors. All kinds of business relationships can exist among these different members of the Asbiro community. Mateusza i Michała poznałem na Asbiro i dopiero w trakcie rozmów okazało się, że jesteśmy wszyscy z Wrocławia. I co ciekawe, mamy podobne zainteresowania, internet, web. Tworzenie dużego biznesu. Tworzenie jak największego biznesu. I nagle z tego wszystkiego wykluła się współpraca, która rozpoczęła się od rozmowy przy piwie, jak to zwykle wielkie projekty rozpoczynają się od rozmowy przy piwie. I przeistoczyła w już działającą firmę o nazwie Deltado, która służy do monitoringu konkurencji w internecie. Ja dopiero wtedy zrozumiałam, czym jest Asbiro. Dopiero wtedy, jak Kamil mnie wrzucił w tę otchłań, która się gdzieś tam działa. Cały fenomen szkoły Asbiro polega też na tym, że dzisiaj się jest uczniem, a jutro wykładowcą i uczy się następnych. Od 10 do 11:30 jest wykładowcą, a od 13:15 do 14:45 będzie studentem, bo będzie się uczył od kogoś innego rzeczy, których sam nie wie. Po 2 latach staliśmy się wykładowcami i myślę, że to też z tego powodu, że byliśmy dosyć aktywni. I dużo rzeczy robiliśmy, dużo rzeczy pokazywaliśmy, że jesteśmy w stanie zrobić i taką dużą inicjatywność wykazaliśmy. Na przykład sami napisaliśmy kurs, takie szkolenie, które kilka razy przeprowadziliśmy na temat jak kupić bardzo trudne, specyficzne nieruchomości. I to była nasza wiedza prawnicza plus nasze doświadczenie życiowe połączone. I to chwyciło, ludzie chcieli tego słuchać, tak? To było właśnie tym pierwszym elementem, który pokazał, że jesteśmy dobrymi wykładowcami, którzy nie tylko mają wiedzę teoretyczną, ale też praktyczną. Trzeba mieć na względzie, że oni sobie
Zdarza się, że student zupełnie nie pasuje, ale szybko raczej rezygnuje. W zasadzie ja zabroniłem przyjmować kogokolwiek na zajęcia nasze, jeżeli kiedyś u nas nie był. Zachęcamy ludzi, żeby na początku, jak nie wie co teraz zbiera, to weź pooglądaj na YouTubie, masz dużo filmików, załóż sobie konto, tam dostaniesz więcej. Zapoznaj się z ideą, jak ci pasuje, to zapraszamy. Nie? Przyjdź, zobacz 2 zajęcia, jedno, poznaj ludzi, popytaj i dopiero wtedy się zapisz. Jak się mnie ktoś pyta, co ja tutaj robię, ja im odpowiem, że chodzę właśnie na taki program, no to pytają, czy mogą przyjść. Ja mówię, że pewnie, że tak. Przychodzi. No, ostatnio właśnie była moja koleżanka na wykładach i teraz planujemy wspólny wyjazd z Biro. Ona jest zaawansowaną inwestorką, pracuje wiele lat, natomiast też zachwyciła się tą szkołą, ale przede wszystkim ludźmi. Ta grupa, która jest, no to ona też dla siebie ma wartość i nie chcielibyśmy, żeby złe osoby w tej grupie się znalazły. Nie poleciłbym to ludziom nieambitnym. Jeśli chce się iść do Asbiro, to trzeba mieć jakieś ambicje w życiu, bo jeśli tam pójdziesz bez ambicji, to nie ma sensu po prostu. To szkoda twojego czasu i szkoda czasu tych wykładowców i tych ludzi. Wiedza to jest jedno, ale determinacja, wydaje mi się, że to ma duże znaczenie. Ponieważ ja jestem bardziej ze świata artystycznego, to nie doceniałam wcześniej zawziętości, która jest potrzebna do tego i właśnie takiego poziomu właśnie wytrzymałości do robienia biznesów. A teraz zaczynam widzieć, że tak, to jest w pewnym sensie też nie jest takie odległe artystycznego, tak? Jak my na fortepianie gramy, żeby mieć warsztat, żeby wyćwiczyć, do tego też jest potrzebna zawziętość, odpowiedzialność za to, za co jakby, no, za co się bierzemy, tak? Nie jest to najprostsze, szczerze mówiąc. Nie jest najprostsze, jest dużo obwarowań, na które trzeba zwracać uwagę. Trzeba mieć dużą wiedzę prawniczą i nie tylko. Ja czasami się śmieję, że jestem księgową, kadrową, prawnikiem i szefem w firmie jednocześnie i muszę łączyć te wszystkie funkcje. No w Polsce przy papierach się spędza 1 tydzień w miesiącu. Na Zachodzie się spędza 1 tydzień na dekadę. Zderzenie z biurokracją, z sądami czy z urzędami w Polsce jest dosyć bolesne, zwłaszcza jeżeli się jest przedsiębiorcą, który dużo i energicznie pracuje i wchodząc do urzędu nagle doznaje takiego wyhamowania, gdzie tam nic się nie załatwia w danym dniu, nie mówiąc już o rzeczach od ręki. Trzeba przejść na inny tryb myślenia i załatwiania. Sporą część energii i swoich zasobów poświęcasz na to, żeby kombinować, no ale kombinujesz, że tak powiem, w słusznej sprawie. No, kombinujesz po to, żeby więcej zatrzymać dla siebie, ale dla siebie to znaczy dla swojego biznesu, dla swoich pracowników, dla swoich klientów, a niekoniecznie wrzucać do czarnej dziury. Bardzo mi się podoba ta cecha u Polaków, że są kombinatorami i może to się wpisuje w taką właśnie misję Asbiro, żeby nauczyć ludzi kombinowania, żeby byli coraz lepsi w tym. No nie, Asbiro nie uczy kombinowania. Asbiro uczy poradzić sobie na rynku. A że kombinowanie czasami jest najlepszą strategią na tym, żeby się utrzymać na rynku, więc Asbiro uczy kombinowania. Ja nie słyszałem, że ktoś wyszedł i mówi, słuchajcie, wy tu opowiadacie, że to przedsiębiorczość jest taka ważna, a ja poszedłem do urzędu i mnie tak zgasili. U nas przychodzą i mówię, słuchajcie, opowiem wam historię, co ja przeżyłem w urzędzie. A przyszedłem, prawda, ale to jest jako, nie wiem, dzieli się swoim doświadczeniem, kpi sobie z tego, żartuje albo zastanawiamy się, jak to ominąć, jak to przezwyciężyć, prawda, te barykady, czy jakieś tam inne utrudnienie. Z jednej strony żyjemy w takim państwie, gdzie mamy dużo możliwości, ale z drugiej strony mamy cholernie dużą niepewność polityczną, niepewność prawną. I to stanowi taki zewnętrzny czynnik zagrożenia do prowadzenia biznesu, tak? Bo nie wiemy na przykład, czy ustawa o podatku VAT nam nie zmieni się jutro i będzie wprowadzona za miesiąc, tak? Myślę, że trzeba być samobójcą, żeby prowadzić biznes w Polsce dzisiaj.
koledzy, którzy prowadzą radio Kontestacja, postanowili wynieść się do Wielkiej Brytanii. I tak właśnie, kiedy spotkałem się z nimi przy piwie, zaczęli opowiadać, jak to tam jest fajnie, jak to jest prosto, no po prostu prawie orgazmu dostali. W Polsce przedsiębiorca to jest ten wróg, w Wielkiej Brytanii przedsiębiorca to jest ten człowiek, który daje pieniądze. W Polsce vacatio legis potrafi wynosić 3 dni dla bardzo kluczowych dla gospodarki ustaw, podczas gdy w Wielkiej Brytanii vacatio legis wynosi przynajmniej rok, a często kilka lat. Kiedy ja zobaczyłem, jak to w ogóle może być łatwo i przyjemnie, tak? To też zacząłem innym opowiadać. No to inni się pytali, okej, pomóż mi zorganizować tam firmę. No to ja do mojego kolegi, jedną osobę, drugą, piątą. W końcu on przez przypadek rozkręcił firmę, biuro rachunkowe wyspecjalizowaną na polskie biznesy, gdzie rozlicza 300, może 400 już klientów. Do tego dołączył drugi kolega, który też zrobił taką firmę, który też już kilkuset klientów rozlicza. Staliśmy się chyba jednymi z największych ekspertów od wysyłania firm do Anglii. Tak? To jest blisko, może już nawet ponad 1000 zarejestrowanych podmiotów za granicą. Tak? Hello. Hello. What are you talking about? How are you? Talking about the preschool. Preschool. School will be ready as soon as possible. At least by this or the end of this year, we must have the school ready. That's what we want. This Deadline. We have to. December 2013. Open in January. Idę do pewnego ekstremu. Mówię, że jak ktoś się mnie pyta, jak pomagać Afryce, jeżeli chcesz jej pomóc, to jej nie pomagaj. W Kościele popełniałem błąd. W ten sposób patrzymy na ludzi. Że ciągle są biedni, ciągle musimy im pomagać. No ale w przypadku tego przedszkola, które mam w Lindzie, niektórzy krytykują w tym sensie, mówiąc, że również szkoła powinna być bezpłatna. Czyli powinienem pieniądze przywieźć z Polski, zapłacić nauczycielkom i w ten sposób bym zrealizował takiego ducha szkoły katolickiej. Szkoła bezpłatna. Absolutnie z tym się nie zgadzam. Nic nie istnieje, nic nie jest darmowe. Ja miałem z tego ogromną satysfakcję, że otwieram szkołę, za którą ludzie w Lindzie płacą, to znaczy, że ona jest dobra. Jeżeli gdyby nie płacili za szkołę, to nie miałbym tej pewności, nie wiedziałbym, czy ona jest dobra, czy tylko dlatego są tam, ponieważ jest za darmo. No, żeby utrzymać taki wysoki poziom, zagwarantować taki wysoki poziom, jaki myśmy sobie wymyślili, musiała być płatna. No bo znowu dawać, znowu rozdawać, to się tylko kreuje postawy roszczeniowe. Nic by ta edukacja nie dała. Misjonarze inni mówili, że będzie prywatne przedszkole w Lindzie, kto do niego przyjdzie, kto zapłaci. Okazuje się, że wszystko funkcjonuje. Wolny rynek sprawdza się. Oczywiście było pewne ryzyko. Czy ludzie przyjdą, czy też nie. Jeżeli ten pomysł, powiedzmy, ze szkołą nie wypali, ponieważ nikt nie będzie chciał płacić za edukację, którą będziemy dostarczyć na rynku, no to śmialiśmy się, to zrobimy z tego jakiś magazyn. A nie będziemy teraz komuś wciskać edukacji darmowej, jeżeli tego nikt nie chce. W jednej ręce daje im tutaj to lokalne piwo Cibukun, Quasi-Wir, w drugim daje wykształcenie, dobre wykształcenie i mają sami wybrać, co wybiorą. To jest, mówię, ich wybór należy do nich. Była to wymiana zupełnie wolnorynkowa, wolna wymiana. Ja coś proponuję, a oni kupują. I kupują dlatego, że jest dobre. Inaczej by tego nie kupili. Biznes jest pomocą, ponieważ ja mam coś do zaoferowania, ktoś to kupuje i każda strona transakcji wygrywa, więc jeżeli chcesz komuś pomóc, to zrób z nim biznes. Kiedy przyjechałem do Lindy po raz pierwszy, nie było wody. 90% ludzi nie ma wody. Była studnia wykopana przez mojego poprzednika jeszcze 20 lat wcześniej. Powstał pomysł, żebyśmy tą studnię, z tej studni poprowadzili krany do wszystkich naszych sąsiadów na parafii. I w ten sposób oni mieliby wodę bieżącą w domu, nie musieliby rolować beczek z publicznej studni. No, tam dzieciaki się przeważnie tym zajmują, nie chodzą do szkoły. No to zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy myśleć, żeby kupić 6 czy 7 strategicznych miejsc, wybudować studnię i każdego mieszkańca Lindy podłączyć. Najpierw była ankieta, pytamy się, chcą, oczywiście, że chcą, po takiej samej cenie, jak jest w ujęciu państwowym. Mamy podłączoną wodę, dostarczoną wodę do domu, nie muszą już w beczkach turlać ją po ulicy, mają kran w domu. No ja właściwie sobie myślę, to dlaczego tego projektu nie zrobić większego? Ludzie mają problem.
no to będzie mój pierwszy projekt. Każda studnia 40 odbiorców, bardzo prosto. Projekt ten szybko napisałem, znalazłem ludzi, którzy chcieliby to sfinansować, bo mi się to spodobało. Idę do urzędu, gminy. Patrzą na mnie, skąd ja się urwałem. No mówię, no to nie ma problemu, chciałbym założyć firmę, jeżeli potrzeba, to będzie firma, będę płacił podatki. Ale oni patrzą na mnie, to się nie da. To się nie da, ponieważ w Zambii nie można handlować wodą. Woda jest państwowa. Teraz oni mówią, że będzie projekt rządowy, znaczy będzie projekt unijny. Ja mówię, no świetna sprawa, to mogę ogłosić ludziom, że będzie już woda wkrótce? Oni nie, to jeszcze trochę potrwa. Gdybyśmy rozwiązali problem wody w Lindzie na przykład, bo ten problem istnieje też w innych częściach Lusaki, Zambii i nie tylko w całej Afryce, no to by nie było pretekstu ku temu, aby można było pisać o projekty i granty, na przykład z Unii Europejskiej na nowy projekt Woda dla Liny. No my chcieliśmy zrobić biznes, tak? Oni chcieli pomóc, tylko problem jest taki, że gdybyśmy zaczęli robić biznes na wodzie 4-5 lat temu, to już każdy mieszkaniec Lindy miałby kran w domu. Okay? Pieniądze nam by się dawno zwróciły i utrzymywałyby nie tylko szkołę, ale jeszcze kilka innych przedsięwzięć. A jak rząd się za to bierze, to postawił tylko tablicę, że Water Improvement in Linda. I minęły 4 lata, nic nie jest zrobione. Ludzie nie mają wody i nie ma dochodu i nie ma studni, ale jest państwo. Mamy do urzędników stosunek bardzo ambiwalentny z tego powodu, że oni myślą, że oni zarabiają pieniądze w jakikolwiek sposób dla gospodarki, podczas gdy oni są tylko i wyłącznie czystym kosztem żyjącym z ludzi pracy. Oni niczego nie wytwarzają, oni tylko pasożytują na zdrowym organizmie gospodarki. Więc Jacek im pokazał, że można w slumsach zbudować przedszkole, że można zbudować kościół, można zbudować jakąś organizację w slumsach, kiedy nikomu się nie udało tam przez długi, długi czas. Wiesz, na standardy afrykańskie to pytanie, czego uczą, jest nie na miejscu. Po prostu uczą. W ramach zajęć, można powiedzieć, jest wiele różnych takich przedsiębiorczych ćwiczeń, pomysłów, jak na przykład wysłaliśmy tam maszynę do robienia waty cukrowej. Ministranci z Lindy chcieli koniecznie, żeby im urządził wycieczkę w czasie wakacji. No ale Jacek mówi, no to jak sobie zarobicie na taką wycieczkę, to proszę bardzo. No i jak? To jak oni mają zarobić? No bo oni nie mają koncepcji przedsiębiorczej. Na przestrzeni 200 km zakładam, że tam nie ma żadnej maszyny do robienia waty cukrowej. Maszyna została zakupiona przez Kamila, wysłał mi ją pocztą, otrzymałem ją, no i ministranci zaczęli robić tą watę. Biznes zaczyna się kręcić, dosłownie. Dzisiaj po pierwszej mszy zebraliśmy już ile? 73 kłacze. I sobie zarabiają w ten sposób chociażby na wyjazd, żeby zobaczyć lwa. Ponieważ 98% ludzi w Afryce nie widziało lwa. To był szok, że ci ludzie sami na siebie zarobili. To była chyba najwspanialsza lekcja, jaką oni kiedykolwiek w życiu otrzymali. To jedno do drugiego nie pasowało. Chcieć pojechać i pojechać. Okazuje się, że między chcieć pojechać, a pojechać, to są tylko oni. Chciałem po prostu nauczyć ich, że własną pracą można zarabiać pieniądze i można je później wydawać. I dopiero wtedy to dopiero przyjemne, jeżeli się zarabia i się wydaje własne pieniądze. Ja jeżdżę teraz po Afryce i opowiadam o tej szkole, to wszyscy są zachwyceni, chcą powtórzyć, na Madagaskarze chcą powtórzyć taką szkołę. W Kenii chcą powtórzyć taką szkołę, skopiować. Nawet ja się zdziwiłem, kiedy wysłał mi zdjęcia mundurków. No patrzę, normalnie zielony i czarny, tak? Wszystko połączone, więc tak powiem złapał ideę i postanowił to gdzieś tam pchać razem. Tak, tutaj zaczyna działać trochę takie prawo magnetyzmu z czasem, że firma, która zaczyna w ten sposób funkcjonować, przyciąga ludzi, którzy myślą według takiej filozofii, według takiej filozofii funkcjonują, tak? Czyli oni chcą robić jakąś fajną rzecz, chcą wpisywać się chcą realizować coś, przykładać się do realizacji czegoś fajnego, natomiast wynagrodzenie traktują po prostu jako
wynagrodzenie za swoją pracę, tak? Ale to nie jest czynnik, który jest najważniejszym czynnikiem motywującym. Zajmuję się chatą Asbiro od 2 miesięcy. Wcześniej zajmowało się tym kilka innych osób. Doszło do tego w ten sposób, że wcześniejsza osoba zarządzająca tym wypowiedziała umowę najmu. Dostrzegłem okazję czysto finansową. Pomyślałem, że z niej skorzystam. Chata była otwarta dla wszystkich, taka jest prawda. Można było tam przyjechać, napić się kawy, usiąść, porozmawiać o biznesie, o nowych pomysłach. To nie było tylko takie miejsce do spania i akademik, ale też było takie miejsce spotkań. Są tu też wydarzenia, takie jak na przykład spotkania z przedsiębiorcami. I przychodzą tutaj ludzie, którzy osiągnęli duże sukcesy i warto naprawdę ich spotkać. Na co dzień zajmuję się nieruchomościami. Zajmuję się podnajmem, co daje mi taki regularny dochód comiesięczny. I dokładnie takim podnajmem dla mnie jest chata Asbiro. Oczywiście, gdyby to była szkoła, której bym nie znał, albo nie zgadzałbym się z tym, czego uczy, to bym tego nie robił. Jeśli mi się ta misja firmy podoba, ta filozofia mi się podoba, to ja tutaj idę. Jeśli mam takie kompetencje, potrafię tutaj to robić, to ja tutaj idę i tutaj pracuję, wykonuję swoją pracę, swoje zadanie. I dużo lepiej będę je wykonywał, niż gdybym miał iść do firmy, gdzie będę po prostu jednym z szarych pracowników, którzy od 8 do 16 mają wykonać swoją robotę i to wszystko. Tak? Też na chacie Asbiro były spotkania klubu Toastmasters Asbiro. I tam Iwonka również miała swoje wystąpienia bądź oceny. Należę do Toastmasters od 5 lat i dzięki Toastmasters dowiedziałam się o Asbiro. Pierwszy raz o Toastmasters usłyszałem właśnie na wykładzie Asbiro. To był bodaj mój drugi wykład Asbirowy, na którym byłem. I byłem niesamowicie naładowany, chciałem robić coś więcej. Jeden z wykładowców powiedział: wiecie co, jest Toastmasters. Możecie się tam nauczyć wielu rzeczy, poznać fantastycznych ludzi i wiele osób z Asbiro jest już w Toastmasters. Ogólnie ideą Toastmasters jest publiczne przemawianie, natomiast można mówić o każdym temacie. My wprowadziliśmy spotkania tematyczne, czyli spotkania pod hasłem biznes. Z samej perspektywy biznesowej może nie ma tutaj związku, ale widać, że idea Toastmasters bardzo pasuje osobom, które są związane z Asbiro. Z nazwą Asbiro zetknąłem się właśnie poprzez klub Toastmasters, Asbiro Toastmasters. Toastmasters wypełniło taką lukę właśnie publicznego przemawiania i prezentacji. A przy okazji poznałem Kamila Cybulskiego, który mi zaproponował współpracę, znając moją karierę zawodową. No i tak to się zaczęło. Kamilowi zawsze zależało na tym, żeby ta szkoła była inna od wszystkich innych. I on kładł nacisk na takie zajęcia dodatkowe, luźne, w plenerze, takie otwarte. Ogromny nacisk już od samego początku funkcjonowania Asbiro. Czechy, Tajlandia, Niemcy, Chiny. Ilość wyjazdów, która jest organizowana do różnych państw w Europie i na świecie, jest naprawdę duża. Liberland, Litwa. Zanim Iwonka pojawiła się w Asbiro, a Iwonka zajmuje się wyjazdami w Asbiro właśnie, już teraz tylko i wyłącznie wyjazdami, to były pojedyncze historie. Ukraina, Liechtenstein. Iwonka zrobiła z tego biuro podróży dla przedsiębiorców. Mówić o Estonii, do której pojedziemy? Australię też wspomnieć? Parę spraw organizacyjnych. Czy każdy ma łóżko? Ludzie nie rozumieją, czym różni się wyjazd z Asbiro od wyjazdu w to samo miejsce z takim samym gdzieś tam programem wycieczkowym, ale bez Asbiro. Wycieczki i Asbiro to nie są takie obozy tenisowe gdzieś tam na Węgrzech, czy jakieś takie, które można odbębnić sobie wakacje, tylko chodzi o to, żeby zobaczyć, jaki jest ten ekosystem w innym miejscu. Troszeczkę sobie jedziemy, troszeczkę sobie pozwiedzamy, ale zawsze te 3, 5, 7 dni na miejscu prosimy lokalnych przedsiębiorców, lokalnych księgowych, lokalnych prawników, no po to, żeby przyszli, opowiedzieli, jak w tym kraju robi się biznes. My na te wyjazdy tak naprawdę zabieramy osoby, które by w życiu nie pojechały, gdyby nie były na tym wyjeździe w przedsiębiorczym gronie. Cele uczestników są różne, natomiast ja staram się połączyć te wszystkie cele i zapewnić informacje, wiedzę, networking, który pomoże im odpowiedzieć na pytanie, czy warto, czy nie warto w tym kraju robić biznes. Jest wakacyjnie, jest fajna, luźna atmosfera, ale jak się zbliżysz do tego stolika tych asbirowych osób, które wyjechały na ten wyjazd, jak posłuchasz, o czym one rozmawiają o biznesach. Tam jest rozwój. Porównujemy wtedy systemy podatkowe,
jak w danym kraju prowadzi się biznesy. I może ktoś zechce nawet tam po prostu przenieść się i robić tam biznes, bo stwierdzi, że jest mu wygodniej. Pojechałem na Business Camp i pierwszy raz w życiu byłem w miejscu, gdzie 40 osób myśli tak samo jak ja, gdzie 8 godzin wykładów nie jest dla mnie żadnym problemem, a wręcz przeciwnie, jest mi ich mało. No i tak się zaczęło z Asbiro. Przyjeżdżając na Business Camp głównie oczekuję tego, żeby spotkać się z ludźmi, którzy albo są zainteresowani przedsiębiorczością, albo są już tymi przedsiębiorcami, mają jakieś doświadczenie, chcą się nim dzielić i głównie z tego chcę skorzystać. Chcę trochę lepiej poznać ten klimat ludzi, którzy gdzieś dzielą wspólne wartości, którzy żyją jakimś takim wspólnym motywem życiowym. To jest świetne dla takich osób, które jednocześnie chciałyby wypocząć i nie tracić czasu tylko na wypoczynek, ale dowiedzieć się czegoś wartościowego w swoim życiu, żeby potem wrócić z tego wypoczynku i być lepszym człowiekiem albo lepszym przedsiębiorcą. Tak naprawdę informacje, które się zdobywa, wiedzę, którą się zdobywa na wykładach, to jest połowa, a druga połowa jest wieczorem przy spotkaniu, przy rozmowach, czy przy obiedzie, czy przy śniadaniu, czy przy kolacji. Naprawdę można bardzo dużo się tutaj dowiedzieć od samych uczestników. Te rozmowy, które tutaj są, to są rozmowy, które prawdopodobnie, że tak powiem, jak zejdziemy na dół, już nie będą się toczyć. W sensie każdemu z nas bardzo trudno jest znaleźć takich ludzi że tak powiem, w normalnym świecie. Jednego z wieczorów organizowaliśmy chodzenie po rozżarzonych węglach. I to była świetna zabawa do momentu, w którym okazało się, że część z tych osób rzeczywiście się poparzyła. No i niestety tak wyszło, że mam delikatne stopy i się poparzyłam. I Janek wtedy się pojawił, który rzeczywiście nam pomógł i zaopiekował się też tą Iwoną. I dzięki tak naprawdę tym rozżarzonym węglom poznałam swojego obecnego partnera. W życiu tak bywa, że poznaje się ciekawych ludzi, zakochuje się czasami. Tak też się stało w przypadku Dominiki. Myślę, że to była jakby kolej rzeczy, która się na pewno miała pojawić. Dominika z Przemkiem poznali się na kursie podstawowym, wtedy kiedy oni byli studentami. Przemek z Dominiką wylądowali pod jednym dachem i zaczęło iskrzyć. I pamiętam czas, kiedy były zaręczyny. To jakby byłam z tej drugiej strony właśnie przygotowań. Widziałam, jak Przemek przygotowywał się i żeśmy tam wszyscy byli zaangażowani. Szykowaliśmy się do seminarium otwierającego rok akademicki 2014. I Przemek zadzwonił do mnie i powiedział, że chce się oświadczyć Dominice i czy mógłby to zrobić na seminarium przy tych wszystkich 500 osobach na scenie. I ja sobie pomyślałam wtedy, wow. Iwona, będę się oświadczał, mam tutaj tekst, przeczytaj go, czy to jest okej, czy mogę to powiedzieć, więc ja szybko przeczytałam, powiedziałam super, tylko wiesz, spokojnie, wiesz, z przerwami. Chciałbym, żebyście byli świadkiem tego, co tu zajdzie. Pewnie, dawaj. Chcemy to oglądać. Jesteś moim talizmanem życia i wiem, że dajesz mi szczęście. I wiem tyle, że Cię kocham. I teraz pytanie, czy wyjdziesz za mnie? Dominika, jak wszystko w życiu, nie wiem, jakieś etapy, wszystko się zmienia. Przede wszystkim myślę, że poszła dalej tą szczęśliwą rodziną i myślę, że dalej są częścią Asbiro i zawsze będą w jakiś sposób. I oczywiście Dominice dziękujemy za całokształt naszej pracy w Asbiro. Ona też jest jedną z tych osób, które nagradzamy nie tylko ze względu na pracę przy przedszkolu, ale również na całą wieloletnią pracę z nami w Asbiro. Dziękujemy. Brawo! Jacek powiedział, że ta szkoła i to przedszkole to jest wędka. Moim zdaniem w tej szkole dopiero będzie podawana instrukcja, jak tą wędkę sobie skonstruować. No. To jak jest mogłeś się tak pomylić? To jest jeszcze jeden etap wcześniej, także to jest ta robota, którą Jacek robi tam na miejscu. Dzięki wielkie. Okej. Brawo! Pomysł na seminarium afrykańskie to był automat. Zainteresowanie wolontariuszy, marzenia, wspomnienia,
atmosfera tego, że wszyscy byli albo po wolontariacie, albo w trakcie wolontariatu, albo czekali na wolontariat. Zaprosiliśmy wielu ludzi, którzy pomogli nam w Afryce, którzy prowadzą tam biznesy. Niestety jednego kolegi z Kamerunu nie wpuszczono. Sprowadzamy specjalnie na to seminarium kilkunastu ludzi z całej Afryki, a wy odmawiacie wizy jednemu z naszych gości, Ako Yusuf z Kamerunu, mówiąc, że niewystarczająco udowodnione zakwaterowanie. Podpierali się tym, że nie ma gdzie zostać na noc, bo mój 5-gwiazdkowy hotel, który mu wynająłem, no po prostu nie pasuje. Co wy pieprzycie, rezerwacja, opłacenie 4-gwiazdkowego hotelu i mój prywatny dom to niewystarczające zakwaterowanie. Co to ja mieszkam w śmietniku, że niby nieudowodniony cel, kurwa ma... Konferencja na 1200 osób to nic, w Kamerunie, czego efektem jest rozpoczęcie działania tam kilku polskich firm, które zarabiają na PKB, które płaci wam pensję, a wy takie rzeczy odpierdalacie. Na pewno marzy, żeby w takim kraju mieszkać. Kurwa. Ludzie. Z tej Polski wszyscy wyjeżdżają, gdybyście choć w 1/10 takich rzeczy, jak Ako dokonali. To byście nie robili za grosze w urzędzie. Wam się w dupach poprzewracało. Słońce wam chyba rozum odjęło. Gratuluję. Zajebisty konsulat. Zabijcie się. Będzie z tego większy pożytek dla kraju. Pane nieroby. Kamil Cybulski. No to ja tak jeszcze tak ostrego tekstu Kamila nie słyszałem ani nie czytałem. No czasami sobie pozwalamy. To nie jest kreacja. To nie jest wizerunek marketingowy w żadnym wypadku. Kamil po prostu jest taką osobą i zdaje sobie sprawę z tego, że niektórych może przekonać, niektórych może odrzucić. Natomiast wydaje mi się, że dla Asbiro to dobrze działa. My nigdy nie chcemy być szkołą, która jest masówką, gdzie przychodzą ludzie, wiesz, mądrzy, głupi, wszyscy. Nie, my chcemy być szkołą elitarną. Naszym dzisiaj problemem nie jest de facto rekrutacja sama w sobie. Naszym problemem jest to, jak sprawić, żeby te grupy, które rekrutujemy, to byli konkretni ludzie. Czyli wysyłając jakieś komunikaty w świat, sprawiamy, że część ludzi nas nie lubi. Czyli my chcemy wyselekcjonować i sprawić, żeby część ludzi nas nie lubiała, bo wtedy do nas nie przyjdzie. Mi osobiście bardzo podoba się polityka Kamila, takiego celowego zrażania do siebie potencjalnych klientów, ponieważ daje to taki efekt, że do szkoły Asbiro trafia uczeń nieprzypadkowy. Chcemy przyciągać do siebie osoby, które do nas pasują, do których my będziemy pasować, z którymi się dogadamy, z którymi zostanie nam kontakt na dłużej. Nam bardzo zależy na tym, żeby łapać ze studentami taki kontakt, który nam zostanie jeszcze na lata po tym, jak ten student zakończy kurs. Mam nadzieję, że mój kontakt z Asbiro nie skończył się wraz z odebraniem dyplomu. Niedługo po tym seminarium właśnie dowiedzieliśmy się, że ojciec Gniadek będzie przeniesiony do Polski. No to trochę jakby nam tak ostygły marzenia. Niestety Jacek po prostu był za dobry, jest za bardzo przedsiębiorczy, jest wolnorynkowy i nawet w takich slumsach był w stanie stworzyć szkołę, jakiś biznes, sprawić, że ludzie wokół zaczęli się angażować. I nagle ktoś zaczął się zastanawiać, dlaczego się Jackowi udało w ciągu 2-3 lat stworzyć szkołę, wbudować świetne miejsce do rozwoju, a innym nie. Powiem szczerze, byłam bardzo zaskoczona tym tematem. Jednocześnie ucieszyłam się, że jednak tam pojechałam, bo widzę, że to był ostatni dzwonek, żeby chyba to zrealizować. Wysłałam do Zambii kilkudziesięciu wolontariuszy, 30, 40, kilka różnych grup, kilka różnych edycji tych wyjazdów. Każdy organizowałam, w każdym planowałam wyjechać razem z nimi. Ja tam w każdej tej grupie widziałam miejsce dla siebie, po czym ostatecznie zawsze było tak, że to pojadę w następnej grupie. Decyzja o przeniesieniu Jacka do Polski była dla nas ciosem.
Ja to odebrałem w pewnym momencie jako porażkę. Pamiętam, że przez chyba 2 tygodnie tośmy właściwie w ogóle nie rozmawiali. Ani Jacek z Kamilem, no Kamil tam próbował coś się dowiedzieć, ale nie było żadnej koncepcji, nie wiedzieliśmy, to był szok. Jestem misjonarzem, pojechałem do Zambii, miałem przeznaczenie, pojechałem na jakiś czas. Ten czas, powiedzmy, on nie do końca zależy ode mnie, on zależy od moich przełożonych, więc po pewnym czasie zauważyłem, mimo że chciałem być dłużej, doszliśmy do porozumienia, że ten mój czas na Zambię się skończył. Księża mają to do siebie, że co jakiś czas ich odwołują z placówek i teraz Jacek jest w Polsce, ale wiesz, to nie jest tak, że pozytywne zmiany zawsze są dobrowolne. No okej, wszystko się, można powiedzieć, ucięło, aczkolwiek myślę, że to nie jest koniec absolutnie. Że to jest tylko początek czegoś nowego, większego. Poznaliśmy ludzi, sami wzbogaciliśmy się o doświadczenie afrykańsko-zambijskie, mamy doświadczenie z wolontariuszami, więc chcemy teraz zbudować coś więcej w oparciu o to doświadczenie. Także to jest tylko kwestia czasu, kiedy my do tego tematu wrócimy. Ja myślę, że to jest niedaleka przyszłość. Dzień dobry. Jakiś rabacik? Miłej nocki życzę. Zbiór jest w takim momencie na przepaści może, tak? Jesteśmy trochę za mali, żeby wyskoczyć gdzieś bardzo do przodu. Jesteśmy za duzi, żeby wytrzymać w takim stopniu organizacji, jakim jesteśmy, więc czeka nas bardzo duży krok i no, musimy w pewien sposób urosnąć, skostnieć, okrzepnąć, być może wprowadzić trochę biurokracji, być może zainwestować jakieś większe pieniądze w infrastrukturę, no po to, żeby móc wejść do wyższej ligi, jeżeli chodzi o uczelnię i tą ideę wolnościową w taki profesjonalny sposób, nowoczesny, przekazywać coraz większym rzeszom młodych ludzi, którzy potrzebują tego. Nie wiemy tak naprawdę, gdzie będzie Asbiro, czy jak duże będzie Asbiro za 5 czy 10 lat. To wszystko zależy od potrzeb naszych studentów, od potrzeb przedsiębiorców, którzy się pojawiają na rynku. Myślę, że każdy ma jakąś taką wyidealizowaną formę szkoły albo społeczności. Ja jej nie szukam. Dla mnie jest dobrze tak, jak jest, póki są te relacje z ludźmi i razem robimy różne rzeczy, które są z korzyścią dla każdego, to jest w porządku. To już nie jest sekta 50 osób, to są już tysiące osób. To są tysiące osób, które myślą w sposób przedsiębiorczy, które wyznają często wolnorynkowe różne idee oraz przede wszystkim chcą się realizować we własnych firmach. Można by tutaj rzucić hasło Kamil Cebulski na ministra edukacji. Tylko że w ideologii Kamila nie ma Ministerstwa Edukacji. No nie, dzwoniła do mnie Monika, no nie ma problemu. Ona przyjeżdża o godzinie, przyjeżdża o godzinie 12 coś tam z minutami. No to ja po prostu po drodze, jadąc na Okęcie, to jadę z Marcinem, to ją weźmiemy i spokojnie. I jedzie z nami. Wiesz co, bądź jeszcze pod telefonem, dobra? Aby coś się wydarzyło. Dobra? Na razie, trzymaj się, cześć. Uważam, że jak Pan Bóg zamyka jedne drzwi, to otwiera drugie i to jeszcze szerzej. Doświadczam tego teraz w sposób szczególny, kiedy za chwilę, za 2 godziny będę leciał do Lusaki. Coś, czego się nie spodziewałem wcześniej, że w ogóle się zdarzy. A proszę bardzo, jadę do Lusaki i robimy kolejny projekt dla Zambii. Nawet jest lepiej w tej chwili, ponieważ mamy doświadczenia, mamy teraz nowe pomysły, które powiedzmy na bazie tego, co zrobiliśmy wcześniej, teraz robimy coś nowego z nowymi ludźmi. Ale nowi ludzie, ale też w Zambii są ci, którzy byli kiedyś razem z nami. I mamy pomysł teraz na nową szkołę i wierzymy, że będzie to szkoła o wiele lepsza niż ta, która była w Lindzie.
tak, że mąż wyłączył wszelkie media. Nie mamy telewizora w domu, nie mamy w zasadzie już radia, nie wolno było żadnego innego słuchać, żadnego RMF-u czy coś tam, tylko była kontestacja. Była zupełna indoktrynacja. Dobrze, bombardujemy miłością. Monika była też opiekunką Asbiro chaty, kiedy chata miała swoją lokalizację na Bemowie. Kamil wymyślił nazwę Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego. Osobistego. Nie, już proszę, jeszcze zgubię. Rozwoju osobowego, tak. Nie, osobistego, dobrze. No.